Dzień dobry, part 3 of the most beautiful natural place in Poland. Last one. Last part is. You don't need to have seen W part 1 and Jastrzębniku 2. koło Muszyny można zobaczyć rzadkie zjawisko geologiczne zwane mofetą, czyli miejsce, w którym z ziemi nieustannie ulatnia się dwutlenek węgla. Dioxide. Gaz wydobywa się z głębokich uskoków tektonicznych i przenika przez wodę, tworząc na jej powierzchni drobne bąbelki, które Ui. świadczą Wow. o aktywności zachodzącej głęboko pod ziemią. Oui. Activities deep underground. To pozostałość dawnych procesów wulkanicznych, które kształtowały ten region wiele lat temu. Wow. Mofeta przypomina, że głęboko pod ziemią wciąż zachodzą procesy, o których rzadko myślimy. It's true. We don't know much about what's going on inside, right? Is it hot? I don't think so, but maybe. Skamieniale miasto. W Ciężkowicach można zobaczyć Ui. niezwykłe skały z piaskowca, które z czasem Sandstone. zaczęto nazywać skamieniałym miastem. The Petrified City. Wiele z nich przypomina wieże, Why does mury, sound bramy scary? i kamienne You can hear a ghost or something? postacie, przez co miejsce to wygląda jak ruiny dawnego miasta. Ich kształty to efekt wietrzenia i erozji. Przez tysiące lat bardziej miękkie warstwy skał były wypłukiwane i wywiewane, a twardsze przetrwały, tworząc fantazyjne formy. Legenda mówi, że skamieniałe miasto w Ciężkowicach zostało zamienione w kamień za pychę i chciwość jego mieszkańców. Mówi się, że gdy zawieje wiatr, wśród Looks like a skał bird. nadal można usłyszeć ich głosy. Why is that? Scary. Lodospad. Zimą w Rudawce Rymanowskiej woda spływająca po wysokich ścianach skalnych zamarza, tworząc masywne lodowe kolumny i sople, przypominające naturalne lodospady. This is very Ich common in kształt Canada. zmienia się przez cały sezon. Lód narasta warstwami, przetapia się i ponownie zamarza, dzięki czemu co roku przybiera nieco inną formę. Oh my god. To efekt powolnego zamarzania wody i stopniowego przyrostu lodu, który potrafi osiągać naprawdę imponujące rozmiary. Zimowe lodospady to jedno z najbardziej Yeah, this is- widowiskowych zjawisk. You see that in Canada where it's falling down the house, the top of the house, right? Like this. The colder it is, the more you're gonna make it. But these are quite big. Yeah. w Beskidzie Niskim. Kruche, zmienne i znikające bez śladu Ui, wraz that's z scary. nadejściem wiosny. Look like Genshin. Look worse than what it is. It's not really scary. I don't know to pronounce the L like this. Powo. Powo? Bieszczackie It's a połoniny V? to rozległe, trawiaste W. grzbiety górskie, Połoniny. rozciągające się ponad linią lasu. Z ich szczytów roztaczają się szerokie panoramy. Wow. Choć ich dzisiejszy kształt utrwalił dawny wypas wołoski, to właśnie natura sprawiła, że pozostały otwartą przestrzenią pełną światła, A wiatru i lot dzikiego of mountain życia. like this. To jeden z ostatnich w Polsce tak naturalnych i mało przekształconych ekosystemów górskich, gdzie wciąż można spotkać rzadkie gatunki roślin i zwierząt, typowe dla piętra subalpejskiego. Najlepiej widać to na Połoninie Wetlińskiej, Caryńskiej i w rejonie Tarnicy, miejscach, które stały się prawdziwym symbolem Bieszczad. It's one of the last that is untouched, like natural. So they have plant and things that are very like natural, like rare, because of that. Kowoborza? Gołoborza w Górach Świętokrzyskich tworzą rozległe Kowobo? pola luźnych, połamanych Wait, it's a odłamków V or a W? W. Oh, Kowo. Okay, go. skalnych, które zalegają na zboczach gór. Stały w epoce lodowcowej, gdy woda zamarzała w szczelinach i rozsadzała skały, rozbijając je na bloki, które do dziś pozostają Oh, nagie really? i niemal całkowicie pozbawione roślinności. Podłoże nagrzewa się tu w dzień, a nocą szybko wychładza, przez co rośliny mają wyjątkowo trudne warunki do rozwoju.
Gołoborza to bardzo charakterystyczny element Gór Świętokrzyskich i najlepiej zachowane świadectwo dawnych procesów lodowcowych w Polsce. Gory Pierdzowi. Jednymi z najstarszych gór w naszym kraju są Góry Pieprzowe, których strome zbocza zbudowane są z niezwykle kruchych łupków. The Pepper Mountain. Z geograficznego punktu widzenia Pieprzówki nie są obecnie górami, ponieważ ich wysokość nie przekracza 300 metrów. W przeszłości były znacznie wyższe, ale ich obecna forma jest efektem długotrwałych procesów erozyjnych, które doprowadziły do obniżenia terenu i ukształtowania obecnych, łagodniejszych form krajobrazu. To właśnie te skały nadały temu miejscu charakterystyczny wygląd, Yeah, look like a przypominający pepper. ziarna pieprzu i stały się źródłem jego nazwy. That's why the name. Pepper Mountain. Peppercorn. And became the source of his name. That's why. You're right. Na nasłonecznionych zboczach rozwija się unikalna roślinność, w tym ogromne skupiska dzikich róż, które dodatkowo podkreślają wyjątkowość tego miejsca. Tomat. Oh. Krzemień pasiasty. Krzemień pasiasty, nazywany kamieniem optymizmu, występuje niemal wyłącznie w Polsce i uchodzi za jeden z najbardziej wyjątkowych minerałów w naszym kraju. Jego charakterystyczne, jasne i ciemne pasma powstały w wapiennych osadach Jurajskiego Morza, a niezwykły wzór ujawnia się dopiero po przecięciu i wypolerowaniu skały. W Krzemionkach pod Ostrowcem Świętokrzyskim odkryto prehistoryczne kopalnie, w których ponad 3,5 tysiąca lat temu wydobywano ten surowiec, by wytwarzać z niego It's my siekiery favorite i inne place. narzędzia. Yeah? So she wanted to be an archaeologist when she was younger. Krzemionki opatowskie wpisane są dziś na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i pokazują zarówno kunszt dawnych górników, jak i niezwykłe piękno minerału. You're scared of the dark, though. How do you go become an archaeologist if you're afraid of the dark? I'm thinking about that. Oh my god, Kraina Wawozów. Na Lubelszczyźnie można wejść do świata wąskich, zacienionych korytarzy, gdzie głębokie wąwozy przecinają miękkie, lessowe We have podłoże. this. To kraina wąwozów lessowych, głębokich jarów, które powstały w wyniku wielowiekowej erozji. Yeah, we have things like this. Here? Woda spływająca po zboczach stopniowo wypłukiwała les, tworząc system stromych jarów i wąskich przejść. W wielu z nich panuje chłód, półcień i wysoka wilgotność. Na ścianach rosną mchy, a z ziemi wyrastają pnie i gęsta roślinność. Najbardziej looks- znanym i najczęściej odwiedzanym z nich jest Korzeniowy Dół, miejsce, które przypomina naturalny wąwóz, choć w rzeczywistości jest głębocznicą, czyli formą w znacznej mierze ukształtowaną przez człowieka. Okay. I think it's so pretty. Yeah. I don't know why this part is so pretty. You can see the base of the tree really well. Yes. It's nice to see that. She said that the man created the slope or whatever. I don't know when, but... Rezerwat Sierstowi, Pol. W rezerwacie Czartowe Pole rzeka Sopot Yes, płynie wśród bujnej, soczystej zieleni, So tworząc what? niewielkie Yes, progi Sopot i River. kaskady ukryte w lesie. Wait, that Sopot was more north. Wilgoć unosząca się nad wodą sprawia, że mchy i paprocie rosną tu wyjątkowo gęsto, a zieleń staje się jeszcze bardziej nasycona po każdym So deszczu. green. Everywhere. Yeah, well, the video is about nature, so they're gonna show all the spot that they have. Wow. Między drzewami można natrafić na pozostałości dawnej papierni, którą powoli pochłania las. Jakby natura odzyskiwała to, co kiedyś do niej należało. A paper mill. It quick the current. Yeah. Strong. We say luzerne in French, the green thing on top of the wood. Luzerne. They have the flag? No, not The flag? on the tree. What is it? Oh, what is it? Oh. Is it to not get lost?
You need to follow the path, so Ah. they put that. Sometimes they do that in Canada too. Zuminatanvia. Na roztoczu rzeka Tanew co chwilę natrafia na skalne progi, które łamią jej bieg i tworzą dziesiątki małych kaskad zwanych szumami. To efekt budowy geologicznej tego regionu. Twardsze warstwy skał zatrzymują nurt, a woda Wow. wyżłobiła między nimi charakterystyczne rynny. Powstały w ten sposób naturalny szum działa niezwykle kojąco i przyciąga miłośników dzikiej przyrody, którzy szukają tu spokoju i kontaktu z naturą. I'm sure there's a route that you can do visit a lot of them, Yeah. like in one trip. So quiet. There's so many of them. Don't know how big each of them is, but this is so pretty. No, they're going more in the center. No, in the still. Poloski bagna torfowiska. Polskie bagna i torfowiska to jeden z najcenniejszych i najbardziej pierwotnych ekosystemów w Polsce. Kraina wody, mchów i milczących mokradeł. Torf narasta tu niezwykle powoli, Kravianade. I like this word. Kravianade. Something about the land of water. tworząc naturalne magazyny wody i węgla, które zatrzymują wilgoć i spowalniają skutki suszy. W wielu miejscach krajobraz przypomina arktyczną tundrę, surową, ale pełną życia. To ostoja rzadkich gatunków ptaków, płazów i Oj! drzew roślin, które przystosowały się That do my życia next na pet. podmokłej, ubogiej glebie. Polskie bagna Yeah, I najlepiej want turtle. pokazują, jak ważne są mokradła dla bioróżnorodności i że w przyrodzie nawet zwykłe bagno ma ogromne znaczenie. Guys, please tell her to not have a turtle as a pet. Why? We have 12 dogs. What do you think they're gonna do with the turtle? They're gonna bark all day. Rezerwat niebieski Zrowla. Niebieskie Wow. źródła w Tomaszowie Mazowieckim Ui, what's zachwycają that? intensywnie turkusową barwą wody, która zmienia odcień w zależności od pogody i kąta padania światła. Promienie Change shade depending on the weather and the light coming. That's what she said. światła below? odbijają się od drobnych cząsteczek węglanu wapnia, unoszących się w Calcium wodach carbonate. źródlanych. Okay, Na dnie okay. pulsują charakterystyczne kotły źródlane, miejsca, w których woda wypływa pod ciśnieniem, poruszając piasek i tworząc efekt przypominający miniaturowe gejzery. Oh, it's moving again. Cały obszar objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody i należy do najbardziej niezwykłych zakątków w Polsce. It's so quiet, the water. Obzar Natura 2000 niebieski Zrowla. It's me that need to practice, not you. You're good already. Really? Wiasza Zinarew. Na Podlasiu rzeka Narew We tworzy look niezwykłą like this. sieć zakoli i rozgałęzień, która z lotu ptaka przypomina plątaninę wodnych wstążek. Where's all the tree? Ten O! unikalny układ sprawia, że nazywana jest rzeką anastomozującą, jedyną taką w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Woda płynie tu wieloma korytami jednocześnie, rozdzielając się i łącząc niczym żywy organizm. Między nurtami powstają wyspy, starorzecza i mokradła, które tworzą idealne środowisko dla ptaków i dzikich zwierząt. Oh. Half of the video is near the border, all around Poland. So there's not a lot of people that live near there. Yeah, all of those right. border, I guess. Like now she's gonna go again, kind of near the border again. Not quite. Wiosną Biebrza rozlewa się szeroko po łąkach i bagnach, tworząc ogromne sezonowe Damn. jezioro, które potrafi utrzymywać się przez wiele tygodni. W tym czasie powstają tu rozległe siedliska dla ptaków wodnych i błotnych, także tych, które w innych częściach Europy spotyka się niezwykle rzadko. Podczas migracji rozlewiska Wow. stają się jednym z najważniejszych przystanków na ptasich szlakach, place prawdziwym is- rajem dla ornitologów i miłośników dzikiej natury. Miejsce to doskonale pokazuje, jak ogromne znaczenie mają mokradła. Zatrzymują wodę, chronią bioróżnorodność
i pokazują, jak efektowną formę może przyjąć dzika natura, gdy człowiek nie próbuje jej ujarzmić. The place is crazy. Place is nice. It's in the northeast, so it was near Belarus or Ukraine. Puszcza Białowieska to ostatni w Europie nizinny las o charakterze pierwotnym. I've heard of this one. Białowieska. When you reacted to a folk song, were they talking about this forest? Miejsce, gdzie przyroda przez wieki rozwijała się bez ingerencji człowieka. To jedno z niewielu miejsc, w których można zobaczyć pełny cykl życia lasu. Od powalonych pni pełnych grzybów i owadów, po potężne That's a big mushroom? Yeah. Maybe zoom. She said no human interference, one of the few places that let nature do everything. powalonych pni pełnych grzybów i owadów, po potężne kilkusetletnie dęby, świerki i jesiony. Symbolem puszczy jest żubr, największy ssak lądowy Europy, który przetrwał tu dzięki so they programom are ochronnym here. i dziś znów żyje w wolnych stadach. I think Poland had a program to try to save them because they were almost Ten extinct in unikatowy Europe. system już przed wiekami był uznawany za skarb, a dziś wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pozostaje jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na Ziemi. Kraina Jezior Mazurskis. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to setki akwenów Mazurski. połączonych kanałami i rzekami, które tworzą jeden z największych śródlądowych systemów wodnych w całej Europie. Ten niezwykły krajobraz powstał po ustąpieniu lądolodu, który rzeźbił głębokie doliny i pozostawił po sobie wyspy i półwyspy, a pomiędzy nimi stworzył labirynt spokojnych szlaków wodnych, idealnych do żeglowania. Wokół jezior toczy się dzikie życie. Na tafli wody gniazdują ptaki wędrowne, a w gęstych trzcinach kryją się rzadkie gatunki, których próżno szukać w innych częściach Polski. Wow. Any of you guys live near this? Look quite big, a lot of people. See, there's like a labyrinth with all the water. where- Yeah. Because of the ice sheet breaking. It created a lot of different... Jezioro Jasno. Suwalszczyzna to najspokojniejsza kraina w Polsce, gdzie natura wciąż gra pierwsze skrzypce. Wśród wzgórz i lasów ukryte jest tu jedno z najpiękniejszych jezior w kraju. Jezioro Jaczno zachwyca turkusową wodą i niezwykłą przejrzystością. To polodowcowe dzieło natury powstało tysiące lat temu, gdy potężny lądolud rzeźbił tutejszy krajobraz. Dzięki pracy lądolodu powstało tu jezioro o wyjątkowo urozmaiconej linii brzegowej, pełnej zatoczek, półwyspów i malowniczych zakoli. There's people living there too. But Not a lot. more far there. There's stairs. Mamy Yeah. nadzieję, że ta spokojna podróż przez najpiękniejsze zakątki Polski pozwoliła wam się wyciszyć i zobaczyć, jak niezwykłe miejsca Nice. Yeah. A lot of nature. Green everywhere. Preserved so well. Like everywhere is Yeah. so beautiful and like easy to accept. Was it accept? Yeah, I know that the subtitles were not perfect. It was from YouTube, so if you think that we did not understand because we were trying to read what she was saying, it was a lot of reminding me of what I was learning in high school, right? With all the terms that she was using. So if you think that we did not understand something, please let us know in the comment below. Yes, and Papa.